Dzień dobry, witamy serdecznie ponownie. Witajcie! Tak, witajcie. Kochani, dzisiaj mamy dzień 13. Oczywiście 13 i mam króliczka. Tak, 13 i masz króliczka, także nie zdziwcie się, że będziecie widzieć w filmach. W drugim filmiku już dawno widzieliście króliczka, jak odpinam go nawet. Nie, kochanie, pokazywałaś swoje jednorożce, teraz pokazujesz króliczka. To jest ciekawe, co będzie w następnym odcinku, nieważne. No i zaczynamy. torebka, Hanulka, już. Zaczynamy. Co będziemy teraz robić? Chlebka! Chlebek będzie taki, chlebek będzie z pestkami. Chlebek będzie z pestkami, chlebek będzie taki ziarnisty. Co na przykład będzie w chlebku? Będzie na przykład ziarno. Tak, i ziarno. Jajka. Tak, no jajka też będą, będzie słonecznik, będzie siemielniane, także no zapraszamy, A pieczemy chlebek. słonecznik jedzą ptaszki. Zapraszamy! Subskrybujcie tam na dole. Subskrybujcie tam na dole, jak chcecie być na bieżąco, oczywiście I komentarze. dzwoneczek. Tak, dzwoneczek też ciśnijcie ich właśnie jeszcze przy okazji chciałabym Wam powiedzieć, bo w związku z tym, że zbliżamy się tutaj do końca, to jest 13 dzisiaj dzień, jeszcze jeden odcinek nam zostanie i chciałabym, żebyście tutaj wyrazili swoje opinie. Jakie filmy chcielibyście zobaczyć w dalszej, że tak powiem, kontynuacji naszego kanału? Oczywiście ja plany jak najbardziej mam, ale chciałabym spełniać też tutaj Wasze oczekiwania względem nas i na jakie filmy liczycie? Czy to mają być, nie wiem, słodkie jakieś bardziej desery? Może być słodkie. Czy jesteście słodyczożercami, mięsożercami, rybożercami? Czy jesteście też warzywami? Warzywami. Warzywka. Także komentarze są jak najbardziej mile widziane, a my teraz idziemy piec chlebek. Dobra, mamy siemieniane jajka, mąkę kokosową, migdałową, kochani, mąkę migdałową i słonecznik i orzechy migdałowe. Orzeszki laskowe. Tak jak Hania powiedziała, chlebek będzie taki z ziarenkami. Jak wiecie, co to jest, to powiedzcie mi, bo ja nie wiem. Hanka. Jeszcze raz. Dynia, siemielniany słonecznik, orzeszki laskowe, jajka! mąka migdałowe, jaja, oliwa i sól. Sól. Dobra, teraz mierzymy wszystko i działamy, tak? Ja rozbijam najpierw jajka. No oczywiście. Musimy mieć chociaż raz porządek, wiesz? Weź tego teraz króliczka swojego odsuń, bo on Ci się pobrudzi. Od jajek. Tutaj schowam. Nie, kochanie, będzie Ci przeszkadzał. Połóż tu, będzie patrzył na Ciebie, tak? Patrz sobie, króliczku. Dobra, i Ty teraz wbijasz 3 jaja do miski. Hanulka, No. 3 jaja do miski, dawaj. Szybciutko. Cyk, Ty tak potrafisz, nie? Mamy jedno, bez skorupek. Mocno. Mamy drugie. I trzecie. I trzecie teraz. O, szybko. Tylko bardzo bym się cieszyła, gdybyś tych jajeczek nie wylała. Nie wleję. No, mam nadzieję. Czekaj, weźmiemy łyżkę. Ja chcę już... Będziesz mieszała też? Poczekaj, najpierw mąkę potrzebujemy odmieszyć, tak? Tak. No, jestem nowa, bo patrzcie, mam kitki. Nowa jesteś, bo masz kitki? No. No. Masz kitki jeszcze. Będę tak? mieszała jajeczka tu I moje. Hania ma oczywiście czkawę. Czkawkę masz, nie? No. Dobra, wrzucajmy tak mąkę migdałową. Papa. I pusto. Pusto. Teraz bierzesz sól i dosłownie tak 2 razy tylko wciśnij, tak? No tak jeszcze raz, bo tak wiesz. Dobra, może być. Teraz damy pestki dyni. Ja. No ty. Mówiłam pestki dyni. No. Czkawkę masz. Mogę zjeść? Możesz. No. No to bierz, a ja odmierzę. Wychodka. Dobra, mamy to. Wrzucasz. Możesz już zacząć mieszać. Hej.
Oczywiście zrób to tak, żebyś nie wylała wszystkiego, tak? Okej. Okej. Kazałaś mi nie wylać. No, kazałam ci nie wylać. To nie wyleję. Tak się to miesza. Przysypałam trochę. No, Pomału, Haniulka, pomału. ale ja nie umiem pomału. Umiesz pomału. Wrzucaj siemielniane. Siemieniane. Tak. Teraz damy słonecznik. Tutaj. Wszystko będzie zaraz tu brązowe. Kiedy ta czkawka ci przejdzie? Nie wiem. Ale brąz. Ale brąz. I wrzucaj teraz słonecznik. Posmakuje. No oczywiście. Bo ja tutaj wszystko muszę No posmakować. tak. Patrz. No patrz, czekaj, bo tu masz na wagę muszę, Hania. Co lubię. No dobrze, ale ja ci dam. Tu masz spaczki, sobie bierz. Bo tamte już mamy odmierzone i teraz musimy je szybko zmielić, wiesz? Dobra, mam zmielone orzechy. A my mamy tu żółte coś takiego. Orzechy mielę tak, nie tak drobno, ja po prostu lubię jak są kawałki takie chrupiące. A ja lubię mieszać. Tak, ty lubisz mieszać. Ty lubisz robić zamieszanie, nie, Hania? Jest jeszcze opcja, że jeżeli nie macie na przykład mąki migdałowej albo nie przepadacie za nią, to można dać ziarna sezamu zamiast tej mąki. Dobra, teraz ja szybciutko to wymieszam i wstawiamy już do piekarnika, dobra? To dawaj. Nie. A ty zjedz sobie orzeszka, dawaj. No, będziesz miała wolną rączkę, zjedz sobie orzeszka, a ja szybko dokończę i już będzie się piekł chleb. Orzeszki. Dobra, ja idę chipsy jeść. Chipsy? Tak. Zdrowe chipsy, nie? Tak. Hania lubi orzeszki, migdały, wszystkie ziarna. No i oczywiście wybrała swoją ulubioną foremkę, czyli kwiatuszka. Aj, czekaj, Hania, bo ja zapomniałam. Jeszcze dodajemy... Czekaj, bo się pomyliłam tutaj teraz. Musimy dodać jeszcze oliwę. Wiesz, Hania? No przepraszam, oczywiście jak zwykle jest bałagan, no ale trudno. No trudno, my nie sprzątamy po sobie. No, Hania po sobie nie sprząta. Szybko, Wago, szybko. Ja tak codziennie sprzątam. Mamy to. Dobra, i teraz mieszamy całość i wtedy przelewamy na foremkę i foremka wędruje do piekarnika. Tak jak powiedziałam, 170 stopni ustawiacie. Hanka dorwała orzechy i mi uciekła. No, a miałaś mi pomagać, Hania. No, taka z ciebie pomocnica. I mamy taką masę, zobaczcie. Przelewamy do... Ja tutaj oczywiście proporcje Wam podałam i te proporcje makro są na jedną porcję z 6, tak? Nie pieczemy jednej porcji chlebka, tylko oczywiście 6 na raz. Ja już mam piekarnik nagrzany, także teraz chlebek wędruje do piekarnika na około 30-40 minut. No to jest kwestia tutaj piekarnika, każdy piecze inaczej. Musicie go po prostu sprawdzić. Ok. Mój chlebek już jest gotowy. Siedział w piekarniku około 45 minut. Teraz jeszcze sobie stygnie, a ja w tym czasie szybko przygotuję pastę z makreli, kochani. Mam tutaj makrelę, już ją sobie oczywiście oczyściłam z ości. No, wydziobałam sobie ości z niej. Potrzebuję do tego jajo, majonez, natkę pietruszki i ogórek. No nic skomplikowanego, także szybko sobie teraz obiorę ogórasa.
Część ogórka powędruje do... Możecie sobie tutaj użyć, jeżeli lubicie, wskazane jest ogórek kiszony. Ja w tym momencie właśnie nie dysponuję, dlatego mam świeży ogórek. Kroję sobie w drobną kostkę i część ogórka pójdzie do makreli. Powiedzmy, że to jest drobna kostka. Latający ogórek. Dobra, mamy to. Jajo ugotowałam sobie na twardo i przecisnę je przez moje kółeczko. Można oczywiście pokroić sobie nożem. Nie wiem, czy słyszycie, ale już burczy mi w brzuchu, bo jest godzina 12:30, czyli już czas na moje śniadanie. Ale musiałam poczekać na chlebek. Do tego sobie dodam majonez i wszystko teraz ze sobą połączę. Oczywiście przyprawy to jest kwestia tutaj indywidualna, jak kto co lubi. Ja daję po prostu sól i pieprz. Teraz wszystko dokładnie ze sobą łączę. Śniadanko mam już gotowe. Bardzo proszę, tak wygląda efekt końcowy. Dołożyłam sobie jeszcze tutaj orzechy pekan. Pewnie ciekawi Was, jak wygląda ten chlebek w środku. Proszę bardzo, wygląda tak. Tak jak mówiłam, ziarenkowy. Hania mówiła ziarenkowy. Oczywiście makrokaloryczność, wszystko Wam podałam. Życzę Wam smacznego. Takie śniadanie też jest świetne. Można przygotować dzień wcześniej i zabrać po prostu do pracy, bo częstym Waszym problemem właśnie są posiłki, które można zabrać do pracy. Czyli myślę, że to danie nadaje się jako właśnie takie danie na wynos. O tak to nazwijmy. Czyli do pracy. No niekoniecznie do pracy. Można zabrać wszędzie. Dobra, ja idę jeść, bo już jestem strasznie głodna. Mam ślinotok. Was teraz już zapraszam na mój obiad. Dzisiaj na obiad wybrałam danie, które tak naprawdę nie każdemu może odpowiadać. Liczyłam się z tym, mam tego świadomość, ale jednak chciałabym Was do niego przekonać. Mowa tutaj o podrobach. Ja dzisiaj mam wątróbkę drobiową. Kochani, podroby w diecie, nie tylko ketogenicznej, w ogóle w diecie są bardzo istotne i należy je jeść regularnie. W przypadku wątróbki polecam tak raz na 2 tygodnie. Jest to przede wszystkim kopalnia wszelkich witamin. Witaminy A, witaminy z grupy B, B12, B9, przede wszystkim żelazo i selen. Selen jest bardzo istotnym pierwiastkiem, jeżeli chodzi o choroby tarczycowe. My kobiety, niestety w dzisiejszych czasach jest tak, że co druga kobieta tak naprawdę ma problemy tarczycowe. Sama się z tym spotkałam, sama tego doświadczyłam, kochani, ponieważ mnie też dopadła choroba Grace'a Vasadowa. Poradziłam sobie z nią i naprawdę polecam podroby. To nie musi być wątróbka, to mogą być żołądki, serca. To jest naprawdę kopalnia witamin. Jeżeli jesteś osobą, której wątróbka, w ogóle podroby przez zęby nie przejdą, to już w ostateczności w tym przepisie możecie po prostu tą wątróbkę zamienić na mięso z kurczaka. No, będzie najlepsze. Dobra, ale najlepsza jest wątróbka. Dobra, zaczynam. Ja już sobie ją oczyściłam, już pokroiłam sobie w takie drobne paseczki, no do woli, tak? Do woli, jak sobie życzycie. Potrzebuję do tego dania gwóźdź programu, czyli wątróbka drobiowa w moim przypadku. Będę ją smażyła na maśle klarowanym. Potrzebujemy pieczarki, cebulę, por, śmietanę, ja mam 30, sól, pieprz, ja mam chili. Tutaj jak kto lubi, to nie musi dodawać, jeżeli nie lubicie pikantnego, ale trochę pikanterii w kuchni powinno być. Na patelni rozgrzewam sobie oczywiście masło. Co, kochanie? Jak Ci idzie nagrywanie? Jak mi idzie? No bez Ciebie słabo Ci powiem. Znowu mi napiszą, że bez Hani to nudno, nie? Chyba tak, na pewno, Hania. I nie zaczynamy od smażenia. Dobra, mogę dołączyć. Możesz dołączyć? Cieszę się bardzo. Hania dołączy. Poczekaj, rozgrzewamy teraz tłuszcz, wiesz, na patelni. Au! Co tam się stało? To chodź tutaj do mnie bliżej. Tylko bym chciała, żebyś była daleko od patelni, ale blisko mnie. Wiesz, co to jest?
No jak nie wiesz? Nie wiem. A bo ty surowej w sumie nie widziałaś. Wątróbka. Dzisiaj robimy, kochanie, wątróbkę. Tutaj mamy co? Mleko. Raczej śmietana. A jak ty w ogóle wyglądasz? Gdzie masz swoją fryzurę? Hmm. Co? Hmm. Jest dużo tłuszczu z tego względu, że pieczarki są jak gąbka. One pochłaniają tłuszcz z patelni i są genialne w diecie ketogenicznej. Haniu, pieczarek surowych się nie je. Nie, myszko, co ty? Poczekaj, ty będziesz mi dawała tak. Teraz musimy pokroić. Zaczynamy od cebuli. Nie mogę na to patrzeć. A no tak, bo ty będziesz płakała, nie? Czekaj, bo właśnie te ustawienia w naszej kuchni są dosyć uciążliwe. No. Chcę wam wszystko pokazać. No to ja się odwrócę. Dobra, to ty się odwróć, a ja pokroję szybko cebulę, żebyś nie płakała, tak? Odwrócę się tu. Dobra, odwróć Taka. się tu. Mogę króliczka? Możesz króliczka. A. Proszę. A co włożyłaś do środka? Włożyłam tam jednorożca. Pokaż mi jednorożca. Pokroję sobie cebulę i por i od tego zaczynamy smażenie, dlatego że wątróbkę smaży się bardzo krótko. Żeby ona była smaczna, to nie może być taka gumiasta, nazwijmy to, a jak się długo wątróbkę smaży, to ona robi się Co taka... za fryzura? Ona ma taką fryzurę jak ty teraz, Hania. Wiesz? Tylko była za długo w torebce. Oczywiście nie będę was namawiała, przekonywała, ale namawiam do jedzenia podrobów, naprawdę. Chciałaś pokazać mi to, chciałam pokazać ci to tak. No. Skakujcie. Być może jak spróbujecie tego dania, to właśnie się przekonacie, no. Przekonacie, żeby jeść wątróbkę. Tak, bo wątróbka jest jaka? Zdrowa! Bardzo zdrowa jest wątróbka. Żeby to mi się nie rozwaliło. Co, żeby to się nie rozwaliło? To! Nie, musisz dbać o to, nie? Bo raz kiedyś, bo teraz was u góry wystawiałam jej włoski, te długie, te. No, a ona ma długie, więc jej włoski wystają przez torebkę. Popatrz, to są jej włoski i wystają. No. A może pokażesz, jakie ty masz długie włosy, Hania? Okej. Ale nie te. Tych długich nie masz, masz piórka na głowie. Dziwne, bo mój mąż ma strasznie gęste włosy i grube. Nie, tata nie ma, w ogóle włosów nie ma. Bo się goli na łyso. Tata jest łysy. Słuchajcie, cebulę i por smażymy na takim dosyć małym ogniu, żeby ona się nie przypiekła na brązowo, tylko po prostu, żeby zrobiła się taka mięciutka. Do tego już możemy dać pieczarki. Tak jak mówiłam, tutaj jest dużo tłuszczu, bo są pieczary i pieczary po prostu pochłoną ten tłuszcz. Dobra, i teraz to wszystko podsmażymy. Dodamy tą wątróbkę. No tak jak mówiłam, jeżeli nie jesteście w stanie zjeść wątróbki, to możecie użyć mięsa drobiowego. Przyprawimy według tutaj swoich preferencji. Ja dodaję troszeczkę chili. Zalewam to wszystko śmietanką, sos zgęstnieje i jest naprawdę pyszne. Ja sobie jeszcze zostawiłam do śniadania kromeczkę chleba, więc ona idealnie będzie tutaj pasowała do mojego obiadu. Hania, ty teraz możesz przyprawić mi to mięsko, wątróbkę, czyli po prostu sól i pieprz, tylko po całości, tak, Haneczka? I pieprzu mało, bo dajemy jeszcze tak chili ostre. Dobra, starczy pieprzu, wystarczy. Jezu, wystarczy, już. Sól jest ważna, sól jest potrzebna, ale bez przesady, nie, Hanka, bo będzie niezjadalne. I teraz wiesz co, ja pozwolę sobie to wsypać, bo ty jak nie, to ja użyję tej przyprawy. Ale ostra, ona jest po prostu chili. No i tutaj daję jej... Mogę? Nie, kochanie, wiesz jaka ona jest ostra? No. No, to by było. Dobra, warzywa To są by paliło prawie... mi się, to by od razu miało czerwoną twarz i by od razu wzięłabym ogniem. Jak smok, byś była smoczycą. No i bym wzięła ogniem. Prawda? No, wzięłabyś ogniem. Czekaj, bo zmywarka mi tu przeszkadza. Moje warzywa są już praktycznie gotowe. No tutaj jest też kwestia indywidualna, jak lubicie smażone warzywa. Ja lubię, kiedy one nie są... tego.
myszeczko. No, tyle trzeba. Ja lubię, jak one są podsmażone, ale nie za bardzo przypieczone i są takie, można by powiedzieć, na wpół surowe. O tak. I teraz w tym momencie dodaję wątróbeczkę. No, będzie pysznie chyba. Ale ja tego nie będę jadła. To jest moje, ja ci nie dam. Ale jak posmakujesz tego, No. bo ja za dużo tej dałam, więc jak posmakujesz, to będzie ci się paliło. Bo za dużo tego. No. Więc będzie ci się Ja paliło. dzisiaj zrezygnowałam z kawy kuloodpornej i chyba już widzę, że zrobiłam mały błąd, ponieważ porcja wyjdzie mi taka męska. Zrobiłam mały błąd z królisiem. Hanulka. Ale nieważne, można to zjeść, nie, oczywiście nie trzeba Mamo, zjadać zasłaniasz mnie. na raz. Można to sobie podzielić i zjeść w 2 porcjach, także to nie jest problem. Ważne, żeby zachować okno żywieniowe. Znaczy ważne, no ja polecam po prostu. Ja zachowuję okno żywieniowe, jest genialne, nie tylko w diecie ketogenicznej, ale tak naprawdę w każdym sposobie żywieniowym, także warto się zapoznać z tematem i zastosować. Dobra, wątróbka teraz musi mi się chwilę podsmażyć. Jeszcze zaraz oczywiście sprawdzę, czy Hania mi dobrze ją doprawiła. Zaleję to wszystko śmietaną, posypię natką pietruszki. Tata, idę oglądać. Tak, idź oglądać i będzie smaczne. Kochani, mój obiad jest już gotowy. Dodałam sobie jeszcze tutaj tą kromeczkę chlebka ze śniadania. No naprawdę pachnie rewelacyjnie i smakuje rewelacyjnie. Polecam, próbujcie. Jedzcie wątróbkę, jedzcie podroby, bo warto, naprawdę. Kochani, dzisiaj tak jak mówię, to był 13 dzień, został nam jeszcze jeden, ale to nie znaczy, że... Ale jest 5. To nie 13, 5. Tak? Ty się znasz. To nie znaczy, że kończymy nagrywać dla Was. Oczywiście mamy jeszcze sporo propozycji i czekamy na Wasze komentarze pod filmem z Waszymi propozycjami, co chcielibyście zobaczyć w następnych filmach. Także my dzisiaj, Haniu, już dziękujemy, tak? Ej, aniołek jesteś, bo patrz, tu jest ten głos masz aniołka. No, aniołek jestem. No Ty to- jesteś aniołek? A ty jesteś aniołek czy diabełek? Ja jestem niebogą, bo nie mam takiego czegoś, No. a to masz. No. To zaraz Ty też będziesz miała, tak? Chcę być aniołkiem. Bądź aniołkiem. Nie mam. Grzeczny jak aniołek masz, grzeczna jak aniołek masz być. A nie mam tu takiego czegoś, a ty masz. Wiesz, jak to się nazywa? Jak? Aureola. Nie. Powiedz aureola. Hanka wymyśla. Dziękujemy serdecznie i oczywiście do zobaczenia niebawem. Do Pa! zobaczenia.